boys. Looks like we got ourselves a trespasser. Baldur's Gate 3 nareszcie zadebiutował na komputerach i cieszą się już nim setki tysięcy graczy. To fantastyczna produkcja z gatunku RPG z ogromną głębią, świetnie poprowadzoną fabułą przepełnioną nieoczywistymi wyborami moralnymi, zwrotami akcji i charakternymi postaciami. Produkcja jest absolutnie ogromna i oczywiście nie jestem w stanie wydać jeszcze żadnych werdyktów i ocen, ale pierwsze godziny mnie wprost pochłonęły. Larian Studios, czyli twórcy odpowiedzialni za tego kolosa, wzięli wszystko co najlepsze ze swojej uznanej serii Divinity, a następnie udoskonalili to i ubrali w szaty kultowej serii Baldur's Gate. Dziś jednak nie skupię się na samej grze, a na tym jak działa na Steam Decku. W skrócie jest nieźle, a w przyszłości będzie tylko lepiej. Dodam już na starcie, że porady dotyczą tylko i wyłącznie wersji zakupionej bezpośrednio na Steam, bo według raportów od graczy edycja dostępna na GOG-u działa gorzej i ma problemy choćby z teksturami. Zdecydowanie zalecam zainstalować grę na dysku SSD, choć wiem, że prawie 130 GB danych może być problematyczne. Zaznaczę też, że mam w BIOSie na sztywno przydzielone 4 GB dla pamięci VRAM oraz korzystam z Cryobyte Utilities na domyślnych ustawieniach. Baldur's Gate 3 uruchomimy bez większych kombinacji na Steam Decku, choć z niewiadomych mi powodów w tym momencie gra nie wybiera prawidłowego ustawienia Protona. Manualna zmiana na Experimental sprawia, że tytuł powinien wystartować już prawidłowo, a jeśli problemy nadal występują, to wystarczy zweryfikować pliki gry. Z wydajnością nie jest różowo, ale nie jest też tragicznie. Myślę, że 30 klatek na sekundę jest w tym przypadku jedyną opcją, bo choć w niektórych miejscówkach płynność wykracza zdecydowanie ponad ten limit, tak w bardziej otwartych i zaludnionych terenach drastyczne spadki są bardzo mocno odczuwalne. Po dłuższych testach zdecydowanie nie zalecam korzystać z blokady dostępnej w grze, a po prostu wyłączyć tam limiter i synchronizację pionową. Zamiast tego w SteamOS wybierzcie 60 Hz, blokadę na 30 klatek i pozwólcie na rozrywanie obrazu. Dzięki temu pozbędziecie się większości przycinek, a generowana płynność będzie bardzo stabilna. Nie zauważyłem też żadnych problemów z nadmiernym input lagiem. Co do samych detali, to nie poszalejemy. Na zaproponowanych przeze mnie ustawieniach przez większość czasu obciążenie dla karty graficznej to okolice od 90 do 100%, więc możecie się domyślić, że czas pracy na baterii to około 1,5 godziny. I powiem wam, że mimo ogromnych cięć oprawa wizualna nadal trzyma bardzo wysoki poziom, jednak nie da się ukryć, że konieczny w tym przypadku AMD FSR w wersji 1.0 to bardzo przeciętna technologia. Niestety po wyborze trybu jakości gra bardzo dużo traci na ostrości. Na samym początku filmu wspomniałem, że w przyszłości będzie lepiej i miałem tu na myśli to, że Larian obiecał dodanie w aktualizacji wsparcia dla FSR w wersji 2.0, co powinno znacząco poprawić wyrazistość grafiki. Łatki powinniśmy spodziewać się najpóźniej do czasu premiery wersji na PlayStation 5, czyli 9 września. Zaobserwowałem u siebie też dziwny błąd związany z wygładzaniem krawędzi. Przy każdym uruchomieniu gry ustawienie to jest wyłączone i muszę za każdym razem je ponownie przestawiać na TAA. Każdy inny wybór sprawia, że zarówno włosy, postaci, trawy czy cienie będą pełne szumów. Niektórzy wolą taki obraz zamiast mocno rozmytego anti-aliasingu, więc możecie sami sprawdzić i wybrać mniejsze zło. Na zaproponowanych przeze mnie ustawieniach nie uzyskacie w 100% zablokowanych klatek, jednak uważam, że w tym momencie nie warto bardziej schodzić z detali i rozdzielczości. Spadki są bardzo incydentalne i moim zdaniem nie wpływają znacząco na przyjemność z rozgrywki, zwłaszcza, że mamy tu do czynienia z walką w trybie turowym. Po debiucie pełnej wersji gry twórcy zadbali o pełne wsparcie dla kontrolera i od razu przygotowali dla niego specjalny interfejs. Napisy są tu większe i zdecydowanie czytelniejsze, podobnie jak inne elementy takie jak dziennik czy ekwipunek. Walczy się nieźle, ale nie da się ukryć, że na myszy i klawiaturze gra jest jednak zdecydowanie wygodniejsza, a dostęp do umiejętności błyskawiczny. Na padzie trzeba się trochę naklikać. Mam jeszcze jedną ciekawostkę na koniec. W przenośnej wersji nie uświadczymy trybu gry na podzielonym ekranie, co było raczej do przewidzenia ze względu na spore wymagania sprzętowe. Tak więc podsumowując, nie uważam, że Steam Deck to idealne miejsce dla takiego kolosa, ale pomimo ograniczeń można się tu naprawdę fajnie bawić. Najbardziej boli działający na maksa wentylator i krótki czas pracy na baterii,
bo problem z dość mocno rozmytym obrazem powinien zostać naprawiony przy aktualizacji dodającej AMD FSR 2. Jeśli urządzenie od Valve to wasza główna platforma do grania, to mimo wszystko nie powinniście być zawiedzeni. Baldur's Gate 3 działa lepiej niż wiele nowych tytułów. Sam raczej większość godzin spędzę na kompie, ale ze względu na zapis rozgrywki w chmurze, nieraz chętnie pogram i na deku. Jako ciekawostkę dodam, że gra posiada pełny cross-save. Po premierze na konsolach będzie można bezproblemowo przenosić zapisy między wszystkimi platformami. Dajcie znać, czy zatopiliście się już w tym świecie, jakie są wasze wrażenia z rozgrywki, a ja sam wracam do gry. Dzięki, że oglądaliście i do następnego. Cześć!